Hej, z tej strony witam was Data 977 w kolejnym odcinku z Mario Forever Luna New Year 2022. W takim razie na świat 10, długo wyczekiwany, ale w końcu jest. Zaczynamy od poziomu D-Shark Mastera, który może nie jest super trudny, ale jak na sam początek świata też łatwy nie będzie. Trochę za szybko tutaj przebiegłem niż chciałem, ale dobra. Okej. O, tu uwaga, żeby nie zniszczyć tego Big Blocka. Bo możemy go zniszczyć normalnie. No i co prawda grzybek do nas zleci, ale już Fireflower nie. Szkoda byłoby go sobie po prostu odciąć. Okej, mamy checkpoint i one-upa. Przyzwyczajmy się do tego, jest masa one-upów w tym świecie przy checkpointach. No czasami będą one lepiej ukryte, czasami mniej, ale ogólnie w większości przypadków jesteśmy w stanie znaleźć jakieś dodatkowe życie. Tam wiadomo, mamy kontynuację po Game Overze normalnie, ale wtedy zaczynam od początku poziomu, więc myślę, że to i tak będzie lepsze. Zacząć sobie jakby co od środka etapu. Dobra. Tutaj polecam zlecieć, jak będziemy się odbijać od tej trampoliny, to oberwiemy. Jest też generalnie power-up w lewym bloku bodajże, ale na razie nie biorę. Dobra. A, nigdy nie umiem tutaj przejść bez otrzymania obrażeń, chociaż było blisko nawet. Dobra. Udało się. Świetnie. Jeszcze uwaga, bo przed metą jeszcze jedne rotodiski. Ale dobra, jest. No, czasu mamy stosunkowo dużo, trochę czekałem. A i tak jeszcze miałem chwilkę, więc miło. Kolejny poziom należy do Miss Joanny. Od tego momentu myślę, że będę czytał po prostu jako Joanna. Ta woda nie wygląda zachęcająco, Mario, ale skoro ci się podoba, to śmiało. No tak, poziom podwodny z duchami i bullet billami. I w dodatku jeszcze za chwilę z Bone Piranha plantami, czy jak się one nazywają. Tak, ten przeciwnik jest absolutnie tragiczny. Mam nadzieję, że już nigdy więcej go nikt nie da do poziomu. Bo naprawdę, no, te kości się odbijają w tak nieprzewidywalny sposób. Od praktycznie wszystkiego mogą się też odbić. Że masakra z nimi jest. Być może Fire Piranha planty są czasami irytujące, a przynajmniej te pociski lecą po prostu w jedno miejsce i to widzimy, a nie na zasadzie, że nagle kość po prostu się odbija i robi zupełnie co innego. Niż byśmy mogli przypuszczać, okej. Jezu. Dobra, mamy checkpoint. Super. O! Ja muszę poczekać tutaj chwilę. Bo ta rybka mi zasłoniła przejście. Okej. No i na szczęście będziemy mieli jakby co one-upa.
Wszystko, co musimy zrobić, to przepłynąć tutaj. Jako że mamy na początek poziomu power-upa i to są te elektryczne korale przy one-upie, to jeżeli oberwiemy, możemy po prostu przepłynąć od razu. Co polecam zrobić zresztą, jeżeli byśmy oberwali. I zgarnąć tego one-upa, zanim zginiemy. Okej. O Jezu. Zaząbałem. Dobra, już myślałem, że mnie zabije ta czerwona rybka, co wychodziła. Na szczęście nie. Jeszcze jeden one-up, świetnie. No na szczęście jest to też ostatni taki zwykły wodny poziom w świecie. Będzie jeszcze jeden. Natomiast tam już trochę będzie to inaczej wyglądało. I tam będzie od razu one-up za nic. A, jeszcze się nie rozstajemy z Joanną, bo kolejny poziom należy do niej. O, brawo, super! O, w końcu jakoś to poleciało. Dzięki Bogu, że te kościaste pijana planty nie mogą, no, się wychylić, jeżeli jesteśmy blisko. To byłaby w ogóle tragedia. No, Poison Mushroom. Jej! Świetny power-up. No, na szczęście jest tak dany, że jak go wybijemy, to nic nie musimy nawet robić, żeby go uniknąć. W tych blokach był na pewno one-up w którymś z nich. Natomiast zakładam, że pójdziemy po prostu dalej. Jako mały Majo lubię iść tam po one-up, ale jako duży wolę go ominąć. Już myślę, że nie jest on łatwy tak znowu do zdobycia, jako duży Majo. Dobra, weźmy najpierw checkpointa, gdyśmy mieli coś zrobić głupiego i weźmy sobie one-upa, świetnie. Tak, tutaj one-up jest myślę łatwy do znalezienia, to dobrze. Oj. Uznałem, że już wezmę tego Fireflower, ale się okazało, że jeszcze go nie mam. Dobra. O, tutaj możemy wyskoczyć, nawet jako zwykły Mario, po prostu możemy wyskoczyć i ominąć tę sekcję. Natomiast nie jest ona jakoś super trudna, więc nie omijam jej tak. Jako Luigi też oczywiście możemy tym łatwiej to zrobić. Okej, już myślę, że nie zdobędę one-upa. Ale się udało. W tym bloku jest power up. Jako mały Mario polecam się udać, ale jako Super Mario czy Fire Mario chyba nie. No jako Super Mario no to łatwo spaść jednak tam. I tutaj uwaga. Nad tymi monetami jest bloczek. Jeżeli skoczymy z pełną wysokością, no to możemy niestety o niego zahaczyć i zginąć. A z drugiej strony pewnie dostaniemy one-upa przed tym zginięciem, więc nie jest chyba źle, zakładam. To jest generalnie jeden z hojniejszych poziomów, jeżeli chodzi o one-upy w tym świecie, więc jasne, czemu nie. A, kolejny poziom należy do Dr. Chaos Kirby. Muzyka Sonic Forces. Ja właśnie zauważyłem kość lecącą z krawędzi ekranu, czy mi się zdaje? Ghost Town bodajże. O Jezu! Mój ulubiony błąd Mario Forever. Lądujesz na tym i nagle Mario ma wywalone i spada, nie wiem czemu. Albo ja naciskam po prostu za bardzo. Ale dobra, jeszcze raz. O! Podoba mi się to tło bardzo. Te gwiazdy lecące tam w tle. No, sama muzyka jest ok. Dużo osób narzekało na muzykę w Sonic Forces. Chociaż nie jest aż taka zła, bym powiedział. Słuchałem gorsze, o.
Dobra. Świetnie. Ho! Dobra. Okej. Te zielone duszki działają na odwrót, czyli jak na nie patrzymy, to idą w naszą stronę. O Jezu. Za bardzo raszuję. Natomiast jeżeli na nie nie patrzymy, no to się zatrzymują. Okej. Byle zrobić checkpoint. Świetnie. To znacznie ułatwi sprawę. Do one-upa jest trochę kawałeczek, ale może się uda. A jest, mamy też niebieskie duchy, które cały czas po prostu będą nas gonić, nieważne jak na nie patrzymy. A, nienawidzę takich wąskich miejsc w Mario Forever, ale dobra. A, na szczęście są stosunkowo wolne, no. Chociaż wciąż trzeba uważać. Tutaj mamy power-upa. Przyda się, myślę. No i teraz poziom zmienia się w tak raczej... Albo zgaduj z gadula bym to nazwał, albo na zasadzie jedna wielka pamięciowa. Bo jeżeli nie wiemy, gdzie te twompy będą, to łatwo możemy oberwać praktycznie nie wiedząc nawet, że tam miał być twomp. Okej. A, no oczywiście musiał tak się ustawić. Dobra. No i to samo się tyczy też bloczków, które stają się widoczne, gdy jesteśmy blisko. Też czasami możemy się nawet nie zorientować, że to będzie jakiś bloczek nagle. Aczkolwiek bardzo mi się podoba samym klimatem, że najpierw mamy taki ciemny jasny poziom, a później się robi ciemno. I nagle nic nie widać. Okej. Szybko, Mario, wydostań się stamtąd. Tutaj lepiej byłoby chyba nie spaść. O Jezu! Właśnie te niewidzialne bloczki. Zapomniałem, że tu jest bloczek. Zaraz wracam. Dobra. Trochę może prywatności mi dasz, co? Dobra, tym razem uważać tutaj. Okej. Ale teraz uwaga, bo jest jeszcze jeden thumb tutaj, żeby nas zaskoczyć. No już w tym momencie na szczęście wychodzimy na świeże powietrze. No załóżmy, bo jesteśmy niby dalej w domku. No i już wszystko widzimy jak trzeba. No zdecydowanie nie jest to łatwy etap. O, i zaraz po nim mamy poziom, który należy do The Mario Variable. Ciężko przeczytać, no bo zamek bardzo krótko Mario przechodzi na mapie świata, więc od razu jest kolejny etap. Okej. Mamy unikalne połączenie lodu z lawą. Nie wiem, czy Mario Variable nawiązuje teraz do swojego poziomu w świecie K, gdzie była lawa właśnie w etapie zimowym, ale kto tam wie. Dobra, może po prostu ominiemy tego pana. Mam nadzieję, że nie roztopi tej bryły lodu. Okej. A no jasne, że tak. Jezu. Zapomniałem o czymś. Tutaj jest one w tym bloku, ale jest dość ryzykowny. Zaraz wracam. Dobra, może wystarczy tyle. Teraz uwaga. No, przejdźmy może dołem.
O, super. No, wywapmy może te podobu. Chociaż niestety może być ciężko, no bo jak widać są za daleko, żeby je wywabić. Już myślałem, że bez obrażeń. Okej, tutaj polecam nie zabijać Brossa, przynajmniej nie od razu. Żeby nam roztopił blok. Świetnie. Okej. Ojej. Świetnie. Tutaj polecam wskoczyć i złapać te monety. Od razu ominiemy tutaj to działko. Ojej, tak chaotycznie strasznie do mnie wskoczyły. Dobra. Nawet nie pamiętałem, że tu są te działka. To dobrze, że... Mam się nie oberwać. A, to zaraz wracam. Okej. Okej, udało się. Tutaj te czerwone rury tak są jakby, nie wiem, jakby się dało przejść przez rurę na drugą stronę, ale jak próbowałem kiedyś, to nie pozwoliło mi, to nie wiem. Może jest jeszcze jakieś inne przejście. Tak czy inaczej, Joanna. I mamy też pierwszy checkpoint w tym świecie. Jeżeli teraz zrezygnujemy z gry, no to będziemy mogli przy wyborze zapisu od razu sobie wybrać ten poziom. Nie musimy wszystkie od nowa. O, super. O, super! No dobra, mamy one-upa. Prawie za nic. I schodzimy do podziemi. Mamy tutaj ruchome piaski, w których możemy pływać. I nie wiem, czy pamiętacie poziom The Mario Variable w piątym świecie, chyba było to 5.2, gdzie były właśnie ruchome piaski, które nas zabijały, jeżeli do nich wpadliśmy. Po prostu Mario nie mógł w nich pływać i zgon. I z tego, co mi wiadomo, to teraz w tej nowej wersji możemy pływać też w tych ruchomych piaskach w piątym świecie. Nawet sprawdzałem, no i dało się, więc miło. Zdecydowanie. No to się przyda. I jest checkpoint, świetnie. No trochę go posmyramy. No niestety, jeżeli chodzi o te ruchome piaski, to bardzo szybko nas ściągają i tak wyskakiwanie z nich nie jest do końca płynne. No ale wolę to niż ginąć od nich, więc spoko. A. Dobra, chyba warto mimo wszystko. To też jest kolejny poziom, gdzie mamy masę one-upów. I możemy łatwo je nabić, jeżeli taka nasza wola. O, uwaga, no bo Jarbones się odbija od zwłok kolegi. Tutaj pamiętam, był błąd, gdzie dało się przeskoczyć na tą rurą i przejść, ale to zostało naprawione już, to dobrze. No i wtedy spadaliśmy w przepaść, bo nie było blokady.
No oczywiście pamiętamy, że Jaibons się odbija od innego Jaibonsa, ale już nie od Twompa. No, jeszcze mamy latarnię. O Jezu, prawie wlazłem w tego przeciwnika. Zapomniałem, że tam jest w ogóle. Nie wiem, po co to robię. Ach, tu chyba lepiej poczekać. No i koniec poziomu. No to jest to dość łatwy etap, myślę, że łatwiejszy od 10.3. Więc tym bardziej lepiej powinno być, jeżeli chodzi właśnie o nabijanie one-upów. Kolejny poziom należy do Dimayo Variable. Taki bardzo specyficzny etap, ale to zobaczymy. Zakładam miło zobaczyć taki pogodny poziom po tych wszystkich mrocznych. O, dobra. Tego bossa chcemy zabić, tam będzie jeszcze jeden, którego nie chcemy zabijać. A, teraz już możemy. Bardzo ciekawy pomysł. Jeżeli zdobędziemy Starmana, możemy zanurkować w tej wodzie i sobie tam nachapać się power-upów. Co ciekawe, ta woda nas nie zabije od razu, tylko nas zrani, mimo że jest fioletowa. A jak wiemy, wszystko co fioletowe w Mario Forever nas nauku zabija, a nas tylko zrani. No wciąż jednak chcemy jak najszybciej zdobyć kolejną gwiazdkę tam, no bo inaczej po prostu zginiemy. O, wolałbym się oddalić. Tutaj dołem się ciężko przechodzi, ale górą też, ale wciąż wolałbym chyba górą. Tylko trzeba pokonać te osinki. Oj. Dobra. Okej. Tutaj kolejny Starman. Nie wiem co się stało, jakoś nie wybiło bloku przez chwilę. Okej. Jest one-up, świetnie. Jest też Poison Mushroom. Z jakiegoś powodu znika, jak weźmiemy metę. Znaczy nie ma on większego znaczenia tutaj. Chyba byśmy musieli celowo w niego wskoczyć, żeby zginąć. No ale wciąż. Autor poziomu The Shark Master. Okay. No to nie będzie łatwe. Tutaj na szczęście mamy dwa power-upy też. O, muzyka z Sonic 06. Crisis City. Okej. Ok, udało się. I mamy checkpoint. Super, to ułatwia sprawę. To skoro mamy checkpoint, przy którym też będzie one-up, to może pokażę, co się stanie, jeżeli skończy się nam czas. Pewnie i tak się tak stanie, ale cóż. Generalnie, kiedy się to stanie, to działko zaczyna wyszczeliwywać pociski. No i niestety w tym momencie
te pociski nas zabiją od razu z tego co ja nadzieję, że jesteśmy jakimś super duper Mario. Wciąż jednak możemy dobiec do przycisku i wyłączyć te pociski, wtedy też znikną znowu. No raczej mała szansa, że się tak stanie, ale jest. Okej, tutaj uwaga, tak na pierwszy rzut oka możemy nie dostrzec tych wszystkich czerwonych elementów. Próbować po prostu przeskoczyć w inny sposób. I teraz coś, co lubimy najbardziej. Uhu! O, lubię się zawsze tutaj bawić, no bo już biegniemy prostą drogą i łatwo możemy uciec po prostu przed tym blasterem. A jeżeli tylko biegniemy prosto, no to te pociski nas nie dosięgną, o dziwo. Okej. Kolejny poziom należy do D-Shark Mastera. Jak na razie to najwięcej D-Shark Master właśnie i Joanna zrobili. No i właśnie ten poziom drugi pod wodą, o którym wspominałem, autoscroll. Ale bez obaw, mamy one-upa praktycznie za nic. No i mamy też bardzo dużo power-upów po drodze, które nas od razu zmieniają w Fire Mario, niezależnie od naszego statusu. No nie dziwię się, no ten poziom jest trochę RNG, wiele rzeczy możemy ominąć, ale też jest sporo rzeczy, na których nie mamy wpływu, no bo te rybki, no to są chyba losowe, no to jak wyjdą w złym miejscu, no to po prostu oberwiemy. A. Hamebro pod wodą, kojarzy mi się Pustynny Świat, Phonotis Solta. Nie wiem, czy twórca do tego nawiązywał, czy tak po prostu uznał, że o dobra, dam Hamebro pod wodą. Ale dobra. Muzyka fajna. Jedna z moich ulubionych w tym świecie. No i coś, co wspominałem właśnie, że rybki się mogło źle ustawić. Widzieliście, co tam było? No po prostu jeden wielki spam. O Jezu, udało się uniknąć kolczatek, ale wpadłem w rybkę. Ajajaj. Znowu to samo. Za bardzo się skupiam na tych kolczatkach i zapominam o tych rybkach. A znowu, cały czas patrzę na te bullet bille i zapominam o rybach. Zaraz wracam w takim razie. Okej, jest meta, super. No, bardzo przyjemny poziom, muszę przyznać. Nie łatwy, ale mamy tak mniej więcej rozłożone Fireflowery, żebyśmy po prostu mogli do nich dopłynąć, nawet jeżeli obywamy. Kolejny poziom należy do Quista. Jest on dość ciekawy, gdyż nie ma w nim w ogóle żadnych przeciwników, jeżeli nie liczymy oczywiście wiatru jako naszego wroga.
O Jezu! Nienawidzę tego skoku. Ale dobra, udało się. Zakładam, że to jest znowu coś w stylu, że jeżeli grasz w 50 klatkach, to nieco łatwiej tam jest przeskoczyć. No dobra. Udało się. Okej, mamy checkpoint, to jest najważniejsze. Oj. O, mamy też donut bloki z Super Mario Bros. 3. Chciałbym tędy. Jakoś nie mogę tam doskoczyć. O, jest. I tutaj jest niestety mały problem. Mamy one-upy, ale no niestety jako duży Mario do nich się nie dostaniemy za bardzo. Tutaj był one-up też, ale dobra. O Jezu. Znacie mnie, wiecie, że nigdy nie umiem wpaść w takie szpary. Zaraz wracam w takim razie. O, tutaj możemy od razu wejść i zdobyć sobie tego one-upa. Niestety chyba się nie da z lewej strony jako duży Mario wejść. Próbowałem kiedyś kucnąć, jednocześnie biegnąc, a i tak Mario spadł w przepaść. Ale kto tam wie, nie? Może coś po prostu źle zrobiłem. Tutaj mamy jakby co one-upa. No generalnie 2 one-upy, więc miło. O, udało się zmieścić. Dobra. Tutaj uwaga, bo może być różne ustawienie tych niebieskich platform, a ma to znaczenie. Okej, udało się, świetnie. Przyjemny poziom, muszę przyznać. Myślę też, że fajnie się go speedrunuje, jeżeli chcemy. O, mamy kolejnego checkpointa, jakby co. Teraz będzie poziom Krzychu. No to jest po prostu Krzyś Pasztecik 12, jakby co. To nie jest jeszcze inny Krzysztof. Okej. O, mamy oczywiście nasze ulubione bile. Czy to nie był ten poziom, gdzie Krzychu zrobił własną muzykę, czy mi się myli z innym? Ale Butterfire też robi własną muzykę. Sporo tych kompozytorów. Okej, tutaj trzeba uważać zdecydowanie. Generalnie też musimy dobrze się przypatrywać, co się dzieje w tym poziomie, ponieważ mamy takie ciemne bloki strasznie i czasami możemy się nie zorientować, że są gdzieś. Okej, tutaj lepiej odejdźmy, zanim będzie kolejny Bill z lewej strony. Oczywiście poziom jest tak przetestowany z pewnością, żeby nie było, że nagle Bill mi wleci w ryj, co? Ojej! Za szybko. Okej. Najważniejsze to dojść do checkpointa, bo tam będzie one-up. No tak, chyba tutaj nie przebiegniemy bez otrzymania obrażeń w ten sposób. Okej. Mamy checkpoint, super. Może lepiej byłoby się tu już zabić, co? No ale zobaczymy. Na razie póki to idzie jakoś. Okej.
O! Wcisnęliśmy się. O Jezu. No dobra, tu już chyba za dużo było. Okej. O, tutaj Gabriel Hajduk level design. Nie wiem, czy Krzysiu skojarzy, ale no. Dużo wrogów naraz. O Jezu. Przeleciałem przez tego Billa na górze. Zaraz wracam. Okej. Billu, krocz za mną. Przyjemny poziom, tak Krzyś się o nim wypowiadał na Discordzie, może nie tak na zasadzie, że go nie lubi, ale że mu się nie daje tak dobry jak reszta poziomów, ale powiedziałbym, że grało się bardzo przyjemnie, naprawdę. Poziom trudności też dobrze zbalansowany, nigdy nie czułem, żeby jakoś było za trudno. Jedyne co bym narzekał, to te bloki tak dziwnego są koloru, tak czasami ciężko zobaczyć, po czym chodzimy, no ale to tyle w sumie. No i też pochwalam, no dosłownie za użycie własnej muzyki. Okej, no i teraz jeden z gorszych poziomów pod względem trudności. Etap, który należy do Hosel PK. Mamy jeden wielki spam. Wszystko jest super szybkie też. No to zdecydowanie trochę zajmie. I coś, czego nie lubię. Super Fire pija na planty obok siebie. Tak bardzo, że przeżycie to w sumie czasami jest po prostu loteria. Okej, widzimy się przy udanej próbie, czyli za jakieś 3 godziny. Okej, meta jest i mamy tutaj one-upa, super. No niestety to dopiero połowa poziomu, ale przynajmniej już gdzieś zaszliśmy, co? To znowu widzimy się przy udanej próbie, co? Coś mówię? Okej. Okej. Udało się, super. No już od checkpointa powiedziałbym jest nieco łatwiej. Fajny poziom, naprawdę podoba mi się tematyka. Chociaż może w paru miejscach powinno być nieco mniej. Tak na początku poziomu, prawie na początku poziomu, te dwa super fire pijana planty obok siebie
No nie jest to zbyt łatwe, ale dobra. O, mamy niebezpieczeństwo. Mroczne gwiazdki. Niepotrzebnie wybijałem. No faktycznie są one niebezpieczne, bo nas zabiją od razu. Z tego co pamiętam, nawet jeżeli mamy Super Mario czy innego Fire Mario, to zginiemy. No i też niestety, chyba nawet jeżeli mamy iframesy po otrzymaniu obrażeń, to te gwiazdki nas zabiją od razu. O, Louis. O Jezu. Dobra. Musimy się stąd. O Jezu. Dobra. Udało się do checkpointa dojść. Niedaleko jest one up. Tylko uwagę tutaj na parę rzeczy. O, super. O, mamy Sledge Bro swoją drogą i tak, może on zacząć ziemią i wtedy niestety przez chwilę jesteśmy ogłuszeni, także uwaga. Dobra, poczekajmy aż ten Spiny sobie pójdzie. Okej. Okej, no tak, tam trzeba wybić prawy blok, a nie lewy. No i niestety są też ukryte te gwiazdki w big blokach, także uwaga, wybijamy specyficznie blok po prawej. Okej, zaraz wracam. Okej. Tak, to są te zielone oto diski, które nas nie zabiją, a dadzą nam nietykalność. Nie wiem, czy da się uniknąć w sumie wybicia tutaj bloku jako duża postać. O, gdzie ta gwiazdka? Gdzieś chyba dalej przeskoczyła. No, wolałbym, żeby została tam, gdzie była. Ale dobra. Oj. Skucha. No jak najmniej uderzamy bloków. W tym poziomie zdecydowanie. Okej. Ojej. Udało się. Przyjemny poziom, ani słowa. Nie powiem nie. No i też nie jakiś super duper trudny, myślę. O. Pora na dość specyficzny etap. Muzyka z Geometry Dash słyszę. Z Practice Mode. No tak jak w przypadku poziomu 4, tak też tutaj musimy się rozglądać, żeby przypadkiem nie wpaść na coś. Tutaj uwaga, bo jest brick block. No możemy go nie zauważyć za pierwszym razem i spróbować przeskoczyć po prostu i wpaść na niego.
Okej. Jest tu coś? Chyba nie. Bardzo mi się podobają szczególnie te roślinki, co cały czas je widzimy, na jak się schowają. A, dobra. Przeskakujemy nad platformę. Dobra. Okej, ten one-up to troll, zaraz wracam. Okej, da się tu wskoczyć? Da się. O, w ten sposób może. Dobra. No tutaj możemy stwierdzić, gdzie skoczyć po prostu po tych piranha plantach. Byle nie skoczyć w momencie, gdy są wysoko. I co teraz? Poczekajmy chwilę. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chyba po prostu skaczemy, co? No niestety czasami trzeba będzie wykonać ten blind jump. No ale jest checkpoint, super. I był gdzieś one-up też, pamiętam. O, tak za nic, nawet nie jest ukryty nigdzie. Po prostu dostajemy, super. Oj. Dobra. A tutaj taka mała zmyłka, bo w pierwszej już nie ma piranha planta. By się mogło wydawać, że musimy skoczyć jak najdalej, ale jednak nie. A tu widzimy trawę, no to wiadomo, co trzeba zrobić. Okej. O, dobra. Wolałbym pozbyć się tego kupy, ale... O. Fireflower też miło mieć, łatwiej będzie stwierdzić, na czym możemy stanąć. Okej. Naprawdę fajny poziom, bardzo przyjemny, muszę przyznać. Stosunkowo w sumie łatwy też tak długo jak przystaniemy na chwilę i zobaczymy o co chodzi, albo po prostu wiemy już od razu gdzie skoczyć. Kolejny poziom należy znowu do Dr. Chaos Kirby. Ten sam autor co 4. poziom w tym świecie, co? Okej. No pamiętam, że to było trudne. One-up był dość daleko niestety. No tutaj niepotrzebnie to wybiłem. Ale dobra. O, mamy one-upa. No niestety czasami jak go wybijemy, no to stanie się coś takiego, że po prostu zleci, bo przez nas przeleci z jakiegoś powodu i nie zaliczy nam podniesienie go. Nie wiem dlaczego się tak dzieje, ale no jest to dość irytujące. No, trzeba uważać po prostu, zakładam. O Jezu! Dobra, zaraz wracam. Okej, udało się w końcu. Czasami no niestety ten bros się ustawi tak, że no nie pokonamy go od Big Blocka, co może nieco irytować. O, Smoczek Goomba. Nasz ulubieniec. Dobra, tutaj poczekajmy. Świetnie. O! Okej, mamy checkpoint, świetnie.
I mamy one-upa za nic od razu. Nie musimy dojść tam dalej, to dobrze. No, poczekajmy. Uwaga na te takie bardzo czerwone autodiski wystrzelujące jakiś czas Firebola. No tutaj jest zablokowane dla tego bossa, to dobrze. Okej. Udało się. No, na szczęście tutaj szpara jest szeroka. No, przed checkpointem bardzo trudny poziom. Od checkpointa już się robi łatwiej. No i mamy one-upa tak za nic od razu. Chyba że gdzieś na samym początku poziomu tylko pominąłem. No i teraz jeden wielki collab. Kawek, squeeze, player. A, już mi nie pokazuje niestety. No ale mamy kolejny checkpoint. Tak, mamy ostatni checkpoint na samym zamku. Bardzo miło. Więc jak chcemy, możemy od razu się zmierzyć z nim. O, super. Dostajemy Hammer Suita. Który o dziwo będzie tutaj stosunkowo przydatny. No to na razie, no, przejdźmy. Ponieważ możemy dzięki niemu pokonywać te bile. Ona trzeba tutaj się przyda. Mogę zabić samonaprowadzającego się billa. Spiny też możemy zabijać. Tutaj na dole jest power up. Aczkolwiek no, nie potrzebuję na razie, więc ominąłem. O Jezu, zapomniałem, że ciężko się z tego celuje. Okej. No, nawet dostaliśmy one-upa. No uważamy generalnie też, bo te bile mają kolce i nie tylko ogólnie nie możemy na nie skakać, ale też jeżeli stoimy nieco wyżej, to i tak o nich oberwiemy. Więc trzeba mieć to na uwadze. Tutaj taka zmyłka, wydawać by się mogło, że najlepiej przebiec po prostu, ale niestety będziemy wtedy zablokowani. Aha, fajny trolling ze strony twórcy, ale dobra. Będę o tym pamiętał. Mamy checkpoint i one-upa za nic, świetnie.
Okej, udało się. Ale łatwe to nie było. Ani słowa. Kolejna sekcja. No niestety nie mamy podane, kto dokładnie robił taką sekcję. No mamy oczywiście na początku na mapie świata podane, że jest to kolab, ale później jak już jesteśmy w poziomie i wchodzimy do kolejnej sekcji, to niestety nie ma nic podane. Szkoda, fajnie by było. Chyba dałoby się coś takiego zrobić, bo pamiętam w niektórych fangame'ach było, że teraz gra ta muzyka i wyskakiwał taki pasek na dole. Więc podejrzewam, że chyba dałoby się coś takiego zrobić. No jeżeli nie, to przepraszam. Za późno. To jest problematyczne miejsce trochę. Może się oddalimy trochę. Okej. Tutaj uwaga. Te pompy, bym powiedział, są trochę ślepe. Możemy stać daleko od nich, zanim faktycznie już spadną. Więc to jest plus. Nie, nie uda się. Może teraz? Nie, nie uda się znowu, jest. Tak. Dobra, trzeba będzie przejść dołem po prostu, zakładam. Okej. A, w ogóle się nie ruszył tamten foam, zaraz wracam. Okej. Udało się. Kolejna sekcja. Wydaje mi się, że Shark Master, ale nie jestem pewien. No, bawimy się w Metal Gear Solid. Musimy unikać tych reflektorów. Nie zabiją nas one natychmiast, jeżeli je dotkniemy, ale przyzwą armię Billy po prostu. Którą co prawda da się uniknąć, ale wciąż raczej nie chcemy, żeby była, jeżeli się da. Staramy się unikać. No jak widać, to w sumie po prostu rotodisk tak naprawdę, nawet się porusza teraz, tak? Poczekajmy. Kolce Cylona Bitega i tak wyglądają. Okej. O Jezu. Oj, nie wiem, coś ząbałem. Poczekajmy. No tak, jako mały mają łatwiej jest unikać tych reflektorów, ale z drugiej strony no. Wszystko inne ma nas na strzała. Coś, czego nie lubię, wąskich miejsc. Zaraz wracam. Okej. Niestety jestem mały. Okej.
O dziwo nie wystrzelił. Dziękuję. Poczekajmy lepiej. Dobra. Może lepiej pozbądźmy się tego pana. Trochę komplikuje sprawę. No i koniec sekcji. Nie jakaś super długa, ale przyjemna, muszę przyznać, i ciekawa. Mi się wydaje, że to jest sekcja Dr. Chaos Kirby, ale nie mam pewności właśnie. I tak, mamy one-upa prawie na początku poziomu. Nie jest łatwo go zdobyć, ale istnieje. Więc miło. Zaraz wracam. Dobra. No, uwielbiam tę muzykę. Zawsze lubię, jak są jakieś chóry. A? Tutaj trzeba być wbrew pozorom bardzo szybkim. Tu z kolei musimy wywabić twąpa, a następnie przeskoczyć. To też nie jest łatwy moment. No, weźmy najpierw checkpoint. No, one-up gdzieś był. Jest tutaj, świetnie. O, dobra. A i tak oberwaliśmy. Trudny moment w sumie, a to tak na sam początek poziomu. Przepraszam, checkpointa. W ogóle od czegoś zależy ten autodisk, od prędkości czegoś, ale nie pamiętam czego. W każdym razie, jeżeli zginiemy, to w sumie śmiesznie się zachowuje. Zaczyna krążyć strasznie szybko. Okej. I tutaj nieważne jaki mamy power up, jeżeli przejdziemy przez tę rurę, stajemy się małym Mario niestety. Mamy chyba najtrudniejszą sekcję w całym poziomie. Chyba zrobił ją Kavex, ale nie jestem pewien. No i tak, no nie będzie tutaj power upów ogólnie, nie jest, że tylko zaczynamy jako mały Mario. Po prostu nie będziemy mieli nic. Słodki dinozaurek, smoczek, nie wiem co to ma być, ale
No jest słodki. No niestety w pewnym momencie wystrzeli kulę ognia, więc uwaga. O, mamy też pancery, z jakiegoś powodu nie wydają w ogóle dźwięków. Nie wiem czemu, no ale po prostu nie. O, możemy zobaczyć w sumie co robi taki smoczek. A no właśnie to. No to zaraz wracam, tu będzie najgorsza sekcja w całym poziomie. Jezu, nareszcie! Trochę straciłem żyć na tym fragmencie. No jest po prostu trudny. Osobiście bym może sugerował, żeby te pancery były nieco znerfione. No, czasami strzelają praktycznie raz po raz, a czasami strzelają 3 razy i przestają. Chyba powinny strzelać tak 3 razy i na chwilę przestawać. No one są trochę jak Hammer Bro, tak losowo decydują, jak sobie chcą strzelić. W każdym razie walka z Larrym Kupą, a raczej z jego mechaniczną wersją. O, jak widać, jeżeli użyjemy na niego Ice Flowera, no to przegramy, więc polecam tego nie robić. No, myślę, że na początku ciężko to, no bo jakby nie patrzeć, jeżeli od lewej do prawej podnosimy, no to cóż. Jako Mali Mario najpierw podniesiemy grzyba, a później Ice Flowera, no ale no. Jak już o tym wiemy, będzie łatwiej. Według Kaweksa ma to być boss, który operuje atakami Charizarda. No niestety kompletnie się nie znam na Pokemonach, więc nie powiem, czy tak serio jest. A, no to już nie żyje. Dobra, widzimy się przy udanej próbie, co? Okej, pokonałem go, ale chyba niestety się to nie nagrało. Zostałem tylko taki mały Mario. A czas nie upływa, więc chyba nie mogę się zabić już w żaden sposób. No, przepraszam bardzo, myślałem, że kliknąłem nagrywanie, chyba było zapauzowane. No trudno, co poradzę. Okej, pozwoliłem sobie po przejściu całego świata wrócić jeszcze raz do tego poziomu, żeby dojść tutaj do bossa i pokazać, jak z nim wygląda walka. Już jak już mówiłem, przez przypadek nie nagrałem z jakiegoś powodu, tylko pokonuję. No jak już się uda go zabić, no to po prostu wrócimy do nagrania takie jak było. Jak tam przechodzę dalej etap. Za pierwszym razem jak grałem. No, to jest jeden z fajniejszych ataków dla nas. Łatwo jest mu zadać obrażenia, no chyba, że skoczymy na niego i oberwiemy, no ale co poradzić.
O, to jest jego najgorszy atak. Czasami się zdarza, że używa go prawie od razu znikąd. A czasami normalnie łazi i go przygotowuje. Nie wiem, do czego to zależy, ale w każdym razie, no, nie jestem fanem tego ataku. No niestety czasami może słoneczko puścić w innym miejscu, jeżeli podskoczy. No modlimy się, żeby się tak nie stało, bo będzie trudniej uniknąć. Oj, teraz właściwie tak prawie, że od razu użył tego ataku. Chociaż wciąż dał mi więcej czasu niż niekiedy dawał. O, teraz na przykład praktycznie od razu. Pum! Używam i mam gdzieś twoją opinię. Okej. No to co w takim razie? Widzimy się teraz w tamtym poprzednim nagraniu, co? Generalnie walka jest bardzo fajna, aczkolwiek ma jeden atak, który mi się średnio podoba. Robi takie fioletowe żygi i czasami po prostu od razu używa tego ataku tak praktycznie bez żadnego ostrzeżenia, co trochę irytuje. No dobra. No to zaraz wracam. Okej. No generalnie przy tamtym bossie myślę, że fajnie by było jakby czasami, no nie mógł tak od razu użyć tego żygania. Tak to nie mam się co przyczepić. Reszta ataków jest zbalansowana. Tylko te fioletowe żygi, tak czasami od razu ich używa, nie wiem dlaczego. Chyba nie tak miało być, bo mi się raz zdarzyło też, że biegał pół godziny i nic nie robił po prostu. Zaraz wracam. Tutaj uwaga, bo jest one-up chyba. Ale wolałbym go nie próbować zrobić, tylko po prostu próbować przejść. Okej, udało się. No nie ta rura. No plus jest taki, że to już jest ostatnia sekcja, no i tutaj mamy one-upa zawsze. No minus jest taki, że będziemy mieli walkę z bossem, który jest trudny. No nie będę owijał w bawełnę, jest po prostu trudny. A i w dodatku czasami skok nie działa. Nie wiem dlaczego te platformy uwielbiają zjadać nasz skok. Nie wiem czemu się tak dzieje. Trzeba będzie uważać. W każdym
takim razie, no dojdźmy w takim razie do niego. Myślę, że można poznać już po takim ustawieniu bloków i po tym, że jest autoscroll, co to może być. Czemu mi je skacze? Dobra, zaraz wracam. Tak, Magma, przepraszam, Mecha Dragon z Mega Man 2. Albo raczej jego krewny. No ma 4 ataki do dyspozycji, chyba że to nazwiemy też atakiem to 5. No i w tym momencie powtarza cały czas te ataki, tylko z drugiej strony. No cóż, widzimy się przy udanej próbie, co? Jest! Gratulacje! Ukończyłeś główne światy księżycowego nowego roku 2022. Uhu! No nie jest to łatwa walka. Polecam Hammersuita, naprawdę. Bardzo dużo możemy mu zadać w krótkim czasie obrażeń za pomocą Hammersuita. Generalnie to mniej więcej da się unikać w określony sposób jego ataków. No nie licząc pierwszego, bo to po prostu strzela tam, gdzie jesteśmy. Ale drugi, trzeci i czwarty, no to mniej więcej możemy się nauczyć, gdzie mamy stać i jak unikać. No cóż, to byłoby chyba na tyle, jeśli chodzi o Mario Forever Luna New Year 2022, przynajmniej jeśli chodzi o główne światy. No wiadomo, mamy teraz kredyty. Oto w tym czasie sobie odpalę pakiet pozdrowień. No. To ogólnie silnik Quista widzę też. No dużo osób w tym brało udział. Mamy poziomy wszystkich osób. Dobra, mam jakby co. No nie powiem, był to długi świat. Nawet bardzo.
No i dość trudny, ani słowa. Były łatwiejsze etapy, były trudniejsze. Czy łatwiejszy, czy trudniejszy od świata Ży, Krista? Ciężko powiedzieć. Chyba dłuższy mimo wszystko. I szczególnie ty. Dzięki za zagranie. Grę. Jezu, jak Mario pobiegł, to nawet nie Sonic w przebraniu? Mario Forever Luna New Year 2021 wersja 1.0. Później wersja 2.0. Później 2022 wersja 1.0. Później wersja 2.0 2023. O, dawno temu w sumie, sobie tak myślę. Życzymy wszystkim szczęśliwego, spóźnionego nowego roku księżycowego. Życzymy wam tego, co najlepsze. Forever Team Plus. O, udało się też jako Super Mario dotrzeć. Jeżeli jako mały Mario pokonaliśmy bossa, to później taki biedny Mario stoi maluszki, a Peach i Luigi przy nim, no, są wyżsi. Coś klikam, czy samo przejdzie, nie wiem. Samo przeszło. Super. To co w takim razie? Zobaczmy. No tutaj klasycznie sekcja power-upów. Możemy wybrać Luigiego i chyba tyle. Na to wygląda. Także co? Zobaczmy, co my tu mamy. Czy to możemy wejść tu, czy nie? Możemy. No, ale to zostawmy sobie w takim razie na kolejny odcinek. Na razie to byłoby na tyle. Jeśli chodzi o główne światy, no to bardzo przyjemne, bardzo zróżnicowane. Wiele też twórców przy tym siedziało, więc ani słowa. Każdy poziom miał unikalny styl. Nie wiem właśnie, czy będą kolejne Luna New Year, czy nie. No tak było pokazane jakby, które były poprzednie i teraz jakby był ostatni, ale nie wiem jak to ma działać, czy już nie będzie nigdy, zobaczymy. No, ale jeżeli nie będzie Luna New Year, to na pewno będą inne światy, innych twórców. Inaczej nazwane, więc nie ma chyba problemu. W końcu to tylko nazwy ostatecznie, nie? Liczy się, kto to zrobił. Okej. W takim razie pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Pola Kuczaba, Wojta Zadosa Domagała, Dave Ewasia, Noemi Fipeso, Vito Pegis, Imar Deszok, PKGPS, Nesson Link, Szyczwa, bez nazwy, Lemis i Pomidor, Cross Game P, Piotr Hadu, Newton, Nikola, XMX, Granaty Szazista, Kupszy, Mekem 12, Koski 11, Batek ADM, Extrabaki, Butterfire, LP, Yoshi 14, 6, Szymeczy Permin, Coin Games, Skibidi Toilet, Demus, Misala Penio, Tokemek 839, 839, Bandach 06, Fibusa, Muś, Mario Forever, Toksycznie Baka, Katła Zazysk, Mastercard, Kaloryfer, Majosia Fox, Zosia, Zerk, Miki 11, też XD, Walker 678, P Foxtra, Ivsiek, Bannax Markup, BWM, Kenzo, Kecik 89 Shen, a 150 Studio, to Szipka, Nathan Buczkowski, Houdini. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!